Witam Was w nowym roku. Hejka, siema. Witamy Was wszystkich, całą naszą rodzinkę witamy dusz i zapraszamy na bajeczki. Soczek z gumi jagód przygotowany oczywiście. Zapraszamy, wszystkie postacie bajeczek Was zapraszają, jeżeli rezonujecie z nami. A ja też wszystkich witam, witam Ciebie Sebastian, witam Monik Witamy. w nowym roku. Tak, kolejny rok minął. Jak to szybko przeleciało. No, ale później Wam ciekawostkę jeszcze przeczytam. Ale to na końcu, Dobra. o tym roku. 11 dni jeszcze. Bo w ogóle to, tak w ogóle, ale nie wiadomo jak to jest. To jesteśmy przed świętami i przed Sylwestrem dopiero w tym drugim kalendarzu, także zobaczymy. No, to będziemy jeszcze raz świętować, a co? No. Ja sobie przez święta zrobił przerwa, bo cały rok, kurczę, tylko te filmy i robienie tego i mówię przez święta i ten czas. Wyłączyłem się, koniec. Trzeba baterię naładować. No, to też jest Odpoczynek, tyle. dobrze. No najpierw na rozluźnienie coś powiemy. No tak. Mężczyzna sika ścianą dużego domu w środku miasta. Obok przechodzi zgorszona pani. Patrzy się na niego i mówi: ale bydlak. Mężczyzna mówi: niech się pani nie boi, mocno go trzymam. Ostry. Mocno go trzymał. Jak go mocno trzymał, to czego na się go wozi. Ulicami miasta ucieka w popłochu starsza kobieta, a za nią biegnie mężczyzna i bije ją deską po plecach. Zatrzymuje go siłą przechodzeń i krzyczy: co pan robi tej biednej kobiecie? To nie jest kobieta, to moja teściowa. To kantem ją pan walni, kantem. Ostatnio nie rozumiem. Będziemy te kantkę dalej, nic wytrudne plach. Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora: ech, ta druga B, nie wytrzymam z tymi baranami. Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich. Niech się pan nie denerwuje, uspokaja dyrektor. Może to rzeczywiście ktoś z innej klasy. Dobry dyrektor. A mi się mój przypomniał z podstawówki. Już wiem. Bastylia? Das ist tak wiemy, ja von der Klasse niemals, bo bisschen von der anderen Klasse dyrektor. Dobrze, dzisiaj wam opowiemy może o tej nowości, o kubitach. Ja wam powiem, jakie było najpierw moje odczucie. Ja jeszcze tu mam bransoletkę miedzianą, w dodatku drugą. Jak ja to ubrałam, jak nigdy położyłam się raz po południu z mężem i tak leżymy i zasnęłam. Ludzie, co mi się śniło, to normalnie to było straszne, a to straszne. To było tak realistyczne, znaczy sny to realistyczne są do dziś, ale to było takie i teraz wam opowiem. Jesteśmy jakby na polu, jest ściernisko i ja patrzę w niebo, pełno samolotów. Patrzę dalej, pełno. I teraz we mnie taka energia, taka radość. Ja mówię: Jezu. I takie krótkie tylko odcinki były zrobione, nie te długie, co tam malują, i no takie krótkie i jak piórka tak były ułożone. Ja mówię: Jezu, wolność nadchodzi, wolność. I z tym zamiarem lecimy i naraz widzimy Marcina Bustowskiego
na aucie tam z tyłu przy takim urządzeniu jedzie. I ja mówię, patrz na niebo. A on mówi, no co, W idzie? Ja mówię, nie, wolność, wyzwolenie, nie widzisz. I z taką energią, że to było niemożliwe. Pozdrawiamy tu go. No i teraz lecę koło przystanku, tam ludzie siedzą. Ja mówię, ludzie, macie na 10 dni przygotowane wodę i żywność. I każdy tak patrzy na mnie, ale mnie rozpierała ta chęć, ta radość i to wszystko, co się dzieje. No to Energia, no. no energia, no taka, że to się dzieje. O, Ale te samoloty to było grubo ich na tym niebie, naprawdę. No. Czasu czekamy na to, no i w końcu się to wyśniło. Może to w końcu nas nadejdzie. No to było właśnie dziwne, nie? No i jeszcze teraz, o tym pamiętać, że te kubity no, wzmacniają też jasnowidzenie. no i teraz z tym to już nie mówię. Bo to se pomyślę, no, ja nie mogę tak. To się kurczę materializuje, to jest nie najgorsze, nie najlepsze, ale to tak jest. No. I się też teraz więcej śni. Bo kiedyś z tym absorberem to miałem na początku takie sny. Później to trochę ucichło, nie? No a teraz z tym to też mi się dosyć często śni. Nie tak często jak mamie, no ale też takie realistyczne. No. Wszystko takie, nie wiem, No jak to opisać. No. no ja się tam biję jak jakiś kurde łajdak. Tu babkę, buch i to, że te takie ruchy są spowolnione, że nie idzie tak chwycić jak się chce, nie? Patyka chce na faceta, bo mi chce dziecko ukraść. Jeszcze jak dzieci były małe, no to jest normalnie szok. No są się takie robi? bardzo realistyczne, no. Daje. Ja mam przewalone, bo później ona mnie budzi w nocy i muszę z nią iść do ubikacji, bo ona się boi, bo tu ktoś jest. Bo my mamy łuki, a na łukach są portale ponoć. Już kiedyś to miałam, ustało, a teraz znowu, że tutaj ja widzę sypialnię, ale za sypialnią, jak jest przedpokój, jak ja się budzę, ja nie widzę, co jest w nim. Ja widzę co innego, że tam jest. Że tam jest jakiś pokój i tam się na przykład takie światło świeci przyciemnione lekko i że tam czuję, że tam ktoś jest. Ostatnio nawet jak ktoś rozmawiał, ale jak ja się budzę i patrzę później w to dłużej, to światło gaśnie. I nie wiem, co tam jest, żeby wyjść. I to mówię do Gerata, chodź ze mną. On mówi, kobieto, wszystko jest zamknięte. I ja tak później idę i niepewnie tak patrzę, gdzie ja jestem. No wszystko jest okej. No znowu wraca to, co kiedyś. No ja tak myślę sobie, żonko moja kochana, że ty widzisz przez ścianę do sąsiada. Nie, to nie jest to, to nie jest to. To jest całkiem inne odczucie. A sąsiad jest naprzeciw, nie? Nawet nie wiem, jak zresztą wiesz, to ani nie wiem, jak kto tam mieszka. No wiesz, bo to jest jeszcze coś takiego, no, że przy tym przejściu, kiedy się człowiek rozbudza, to jeszcze w tej strefie, nie wiem jak się to po polsku nazywa, w każdym razie się to nazywa Twilight, tak to mówię, taka podwójna strefa jak gdyby, gdzie możesz jeszcze poza ten materialny świat widoczny do nas wtedy patrzeć, nie? I to jest ten moment takiego rozbudzenia, i tam wtedy można oczywiście różne postacie widzieć i tak dalej. Niektórzy to też wykorzystują właśnie ten moment do podróży astralnych, nie? Wtedy sobie wychodzisz z ciała i sobie możesz tam iść pooglądać byle co, nie porobić. To też jest właśnie taki moment, właśnie te przejście między snem a tym, kiedy to można wykorzystać. Ale postaci nie widzę, ale czuję, że tam ktoś jest, tak? Ale nie No to różnie jest. No. Niektórzy to właśnie nie widzą jako postać, mogą to widzieć jako kulę energii na przykład. No i ty też swojego ciała wtedy nie możesz, nie? Na przykład w tym, tylko możesz być taką kulką energii bardzo często. Nie, ja widzę moje wszystko na miejscu jest. Ci mówię tak ogólnie, nie? Wiem. Posłuchaj, no i kiedyś tu postawię tego skrzata, co ma ta mycka naciągnięta na oczy. Ciekawe, co ona będzie widzieć. Ja nie mogę zrozumieć na przykład tych ludzi, to se do snu zakładają te czarne te klapki takie. To też nic do mnie. Ja już mi raz gasło światło.
Gdzie to było? Chyba w łazience. Ja myślałam, ja oślepłam, czy tu. Kurczę, dajcie spokój. To było okropne. No dobra, to teraz opowiemy trochę o tych kubitach. No to jest dziwne, jak ja to noszę. I ja już teraz na noc ja mówiłam, ach, to teraz dam go obok, zdejmę go ino z ręki, dam go obok. I tak go dam obok, no ale on dalej działa, bo to samo mam. To nie jest takie proste. No wiesz, Nie wiem. no to jest starodawno antyczna technologia, nie? Także coś, co było no tysiące lat temu, czego używali, co rzeczywiście jest potwierdzone wykopaliskami, które były pod piramidami, szczególnie w Gizie właśnie ten był znaleziony, tej dużej, no i to jest no, starodawno technologia. No i jeszcze mi coś podpowiedziało, co mam z tym zrobić, zresztą ciebie powiedziałam, zobaczymy. O. To jeszcze przed tym całkiem, niż ty to powiedziałeś. To jeszcze mi przyszło tak, jak jakiś pomysłowy Dobromir, nie? No ale nie wiem, zobaczymy. Pomysłowy Dobromir. No on też tam, mu orzeszek skakał, aż pomysł dostał, nie? Ja, wiesz, wydaje się to niepozorne, nie? Niby zwykłe kółeczka tylko z tego, ale no to jest zrobione właśnie na obliczeniach świętej geometrii. To jest tutaj bardzo, bardzo ważne. W tym ja go mam cały czas 24 godziny na dobę, ale no niektórzy, którzy mają mało energii, ona też go nosi 24 godziny na dobę, to rzeczywiście przy zasypianiu można go lepiej ściągnąć, bo może ci dodawać za dużo energii i nie będziesz mogła spać, nie? Takie coś też może wystąpić u kogoś, kto może... No. Tą noc nie, ale przedwczorajszą noc to było tak jasne niebo, jak w dzień. Ja godzinę spałam i nic nie było. Nie, żeby mi tam coś, żebym chodziła, tego. Wystarczyła mi godzina. I ja w ogóle nie odczuwałam tego, że nie spałam. I na godzinę. Nie, a gdzie tam? Ja tak robię, ktoś mi smoczek do buzi wsadził. Ja tak mam, jak jest pełnia księżyca, to też jestem tak naładowany energią, że bo ja jestem ten człowiek nocny, czyli na energii księżyca, a ona znowu jest na energii słońca leci, także ona jest za dnia mocno aktywna, a u mnie to dopiero, ja to cały dzień chodzę, jak ja to mówię, przymulony i dopiero jakaś tam 18, 19, to ja się nagle budzę, nie? Obroty. I ona kiedyś tak wstaje wieczory, ty normalnie śpi, nie? Wstaje wieczorem, a ja tu robię to. Ona go, no coś ty taki hiperaktywny, lotosz tu po tej całej izbie tam i nazad. Ja mówię, tak zawsze, bo to jest mój czas. To ja wieczorem aktywny. Jakby ktoś w nocy tak coś by się działo, bo to jestem tak samo aktywna. O każdej porze. No. Nie ma. Bo widzę po tacie na przykład, powiem tam, hej, ale mi się śpię. Tego nie ma, ja wstaję i normalnie funkcjonuje jak trzeba. Ja tak mówię, niekiedy jak parę nocy pod rząd zarwia, no to za dnia rzeczywiście jestem wtedy przymulony, ale dochodzi ta 18, 19, koniec. Wszystko mi jest obudzone, tak? Przez nie wiem ile czasu. Wtedy się dopiero budzę. To jest mój czas. Na razie jeszcze odkąd te absorbery i to mam, te kubity i absorbery wcześniej, to nie ma, żebym ja miała spadku energii. Nie ma. No. Nie ma. Cały czas coś. No to teraz opowiemy. Te kubity królewskie to są to bransoletki, jak już widzieliście, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne pokryte złotem, drugie srebrem, a trzecie rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas i wyrównana. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery i tym podobnie. No właśnie, i to potwierdzam. Wokół tego
No, wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola toksyjnego, który tam Sebastian dał w filmiku, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. No właśnie. Energii tyle, że ani spać się nie chce. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy go używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe, ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład, jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczaniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany. Dlatego przepływ energii jest dużo, dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo czysto wzmacniają naszą intuicję. Wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś, no właśnie, rzeczy. Prorocze sny, no, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne. I takimi falami radiowymi. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostają zneutralizowane przez tę wirującą energię, czyli ten wir toksyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 megaherców. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. No właśnie. I wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, nie? No. Ja ino powiedziałam, już to było. Ale naprawdę, ktoś może nie wierzyć, ale... No, tu tak nasz znajomy właśnie mocno cały czas to obliczał wszystko, żeby to zrobić dokładnie. Może kiedyś nawet z nim film też nakręcę, jak się troszeczkę rozciepli, będzie miał troszeczkę więcej czasu, bo też się może wypowiedzieć sam na ten temat tego wszystkiego. No i to jest po prostu no, dobra rzecz i przede wszystkim udało się tu fajną cenę tego zrobić. Że ona nie jest, wiesz, jakoś wyfindowano pod zarobek, tylko praktycznie same materiały tego, to było bardzo ważne tutaj dla nas wszystkich, żeby on to tak zrobił, żeby to było po prostu dostępne do jak największej ilości ludzi, nie? A nie żeby to, wiesz, kosztowało miliony. Właśnie. To było takim celem tego wszystkiego, żeby po prostu no, jak najwięcej ludzi mogło sobie z tego skorzystać, nie? Po prostu. Bo jak sama widzisz, działo. No, ja muszę uważać. Już przedtem musiałam, ale tak jak teraz, to... I szacun wielki dla twojego kolegi. No, Boże, to kupę roboty, prawie 2 lata to trwało, aż to się udało to wszystko zrobić, bo i problem był z zapięciem, nie? Bo on działał właśnie bardzo dobrze, jak jest spięty, co też wtedy na mierniku pokazywałem, nie? Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, już tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada.
Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O. Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy, leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Podkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty i nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa, tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem. To jest bardzo proste do zamknięcia, tylko nie jedną ręką. Jedną ręką już nie jest takie proste. Zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O. Jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem. Jak to działało? Bo normalnie one zawsze były spawane i tego się nie dało tak założyć po prostu na rękę, żeby się to mógł ściągnąć. I tutaj specjalnie musiał wymyślić zapięcie pod to, żeby to idealnie się stykało w środku, nie? A nie żeby tylko tak się na zewnątrz zapinało, a w środku te druty były nieśpięte, nie? A to jest to bardzo takie bardzo delikatne zapięcie, ale to trzyma. No, trzymie mocno. Ty tego nie rozciągniesz. Jeszcze nigdy w życiu mi się ani razu sam nie otwarł, jak na razie. No Mi nie. się odparł, bo źle zapił. Źle zapiął. Źle ścisnął, nie? Na początku. No, to musi kliknąć, no. No i tak to mamy teraz. Ciekawe życie, powiem. No wiesz, antyczne technologie były najlepsze, nie? Z tych wszystkich, bo po prostu działały. A to dzisiaj, no to tak różnie bywa z tym wszystkim innym i ja ufam bardziej temu, co było kiedyś. A tym bardziej, że jak Dzisiejsze technologie to działają, ale na odwrót. no, tym bardziej jak my się kiedyś cofali we wcieleniach, no to właśnie, no, ja byłem kapłanem w Egipcie, już też ludzi nauczałem i też obwieszony cały, stąd mi to zostało. A ona była królową. Tak. A ja nie wiem, kim ja był. Ale jak się zadaje te pytania, to działa. Bo mama wie, kim była, ale ja nie wiem. A, no widzisz jeszcze ludzie pytali, bo tam były tylko 3 rozmiary, teraz już są większe rozmiary, jeszcze też dodane do tego. Także już jest 6 rozmiarów teraz tych kubitów, bo były na początku tylko 3, teraz już jest 6 i największy ma 26 cm obwody na ten moment zrobione. Bo widzisz, mama wymyśliła, żeby na nogach się jeszcze miała Nie założyć. wymyśliła. Nie widzisz, nie wymyśliła. No to nie wiem. No, Taki przyszło, stryczek dostałam. Ja to mówiłam. intuicja jej podpowiedziała. No, że już są mi też większe teraz dostępne. Także moi To drodzy, jest ciekawe. jak was interesują kubity, to macie link w opisie, tam je znajdziecie, tam macie też hasło rabatowe, użyjcie sobie, będzie jeszcze taniej, bo po to ono jest, żeby było jeszcze taniej dla was. No i tak jak mówię, to nie jest zrobione pod zarobek, tylko to jest zrobione po to, żeby to ludziom pomagało i żeby to było jak najtańsze i żeby po prostu no, pomagało. Tyle. Mhm.
Tylko minus jest taki, tak. macie, że nie można zamawiać przez telefon, tylko trzeba przez stronę sobie zamówić, ale możecie i za pobraniem, bo jakby zrobił przez telefon, no to by jeszcze trzeba było kogoś opłacać, kto będzie znowu odbierał telefony i to by jeszcze wyśrubowało po prostu cenę, a tego żeśmy nie chcieli. Ale to jest bardzo proste, to przez internet każdy sobie poradzi z tym, żeby to zrobić. I jest wielka różnica środkowy ten, Czy takie otwarte, no bo te otwarte to nie jest tak, to nie jest święta geometria, bo ona jeszcze ma takie otwarte, co kiedyś nosiła, no ale to już nie jest święta geometria, tylko to już jest po prostu no takie sama mieć tylko, że ma No to swoje... jest takie, no. I też No. jest otwarte. Gwiazdki i Są zrobione księżyc, no. na porządnych obliczeniach właśnie dokładnych, na tym królewskim L-u, jak tak zwanym, bo to jest ten rozmiar tego, ten L, który tu był robiony i później można go powiększać według tam palców. To się później można powiększać lub pomniejszać, nie? Żeby to nie straciło swojej częstotliwości, to jest bardzo ważne. Dlatego jest ta długość taka ważna. Mhm. No ale to, co powiedziałam, to tak to mi się dzieje, no nie wiem. Bynajmniej tak ja mam. ale Regina, ja mówię teraz do ciebie, er komen veel meer dromen aan voor jou nog. Heel veel meer. Mówi, będziesz mieć jeszcze więcej snów. O Boże. Ja wiem 100%. Jakie tematy to są, to nie wiem, ale wiem są. Będziesz No robić przecież, jasnowidzenia. no ale przecież już takie miałam, to się wszystko spełniło, nie? No. To jest dziwne. 2 sny to miałam co do godziny się sprawdziło. Czyli coś już z młodych lat było, skoro miałam takie 2 sny, to się sprawdziły. Tak. A potem, no to już miałam 3 takie sny, które się sprawdzają. Zobaczymy. No. To teraz wam przedstawię taki materiał od osoby czującej, widzącej, od Homej Cegolin. Biblijne i co się dzieje na niebie. Jest to istota czująca i widząca, jak już powiedziałam, i oto co mówi. Byłam nieobecna przez dłuższy czas. Wciąż leczę się z zapalenia płuc i czuję, że po tym wszystkim pojawią się niesamowite informacje. I nie dotyczy to tylko mnie, dotyczy to wszystkich. Zasłona się podnosi i widzieliśmy wiele rzeczy na niebie. I to jest to coś, na co miałam nadzieję i o czym mówiłam przez bardzo długi czas. Więc wiele osób jest naprawdę ciekawych, co to jest i dzieje się więcej niż jedna rzecz. I myślę, że należy wykorzystać naszą intuicję i pamiętajmy, że zasadniczo znajdujemy się w pewnym rodzaju oświeconym stanie. W tym momencie staje się on coraz bardziej oświecony i patrzenie na to z tej perspektywy jest ważne i uwolnienie się od starej reakcji układu nerwowego i przywiązania, które muszę, jeśli to jest to, co to oznacza. Och, jeśli to jest tamto, co to oznacza. Czy z nami wszystko w porządku? Ponieważ jesteśmy w porządku, a niektóre rzeczy, które widzimy, są biblijne. Więc jeśli masz Biblię etiopską lub Księgę Henocha, są to książki, które mówią o aniołach i mają pełne koła oczu, które się obracają. I myślę, że są podobne do tego, co nazywają sferą DIC. Ale poszukaj, jak wygląda anioł Enocha, a dowiesz się, że widzieliśmy je już od dawna i zostały zamaskowane jako gwiazdy i powiedziano nam, że to były gwiazdy, ale zauważyłam, że nocne niebo nie wygląda już tak samo. Ludzie, istoty lub jakkolwiek chcesz nazwać gwiazdy, wyglądają bardziej realistycznie niż kiedykolwiek, ponieważ nie ma projekcji, którą widzimy. Widzimy rzeczywistą istotę. Więc kiedy pierwszy raz zobaczyłam Saturna
przez teleskop, wyglądało to jak kreskówka i nie wyglądało realistycznie. I wierzę, że to była projekcja. Więc teraz widzimy prawdziwą rzecz i niesamowite doświadczenie. Niektórzy się boją, ale nie ma się czego bać. Gramy też Bluebeam i to jest część podsumowania. Myślę, że ma to związek z białymi kapeluszami odsłaniającymi rzeczy, ale pamiętajcie, wszystko jest łagodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Więc rząd znowu będzie narażony na ujawnienie wszystkich rzeczy, które dokonali, całego oszustwa. Więc to jest kolejny aspekt tego, co dzieje się teraz. A potem mamy po prostu samą zasłonę, która się podnosi, a istoty mówią cześć w niesamowity sposób. Niektóre z nich są kulami, niektóre z nich są statkami i witają nas, abyśmy zostali uwolnieni z 3D Matrix. Więc opuszczamy ten stary Matrix i wkraczamy w coś nowego. A kiedy to zrobimy, uświadomimy sobie, kim jesteśmy. Uświadomimy sobie, że jesteśmy galaktyczni i dołączymy do naszej galaktycznej społeczności, ponieważ byli z nami przez cały czas, ale teraz komunikacja jest na początku i robią to w sposób łagodny, miły i niegroźny. I w ten sposób sprawy będą się rozwijać. I od nas zależy, czy nadal będziemy uwalniać się od wszelkich lęków, które mamy, lub wszelkich potrzeb, które mamy, aby pozostać małymi, ponieważ jesteśmy świadomością, a w tobie mieszka dusza i ludzka dusza, więc masz swoją ludzką świadomość i swoją duszę. Świadomość i oni ponownie współpracujemy, aby podnieść ludzką świadomość na coraz wyższe częstotliwości. To jest nasze zadanie. Po co tu przyszliśmy? I jesteśmy w trakcie procesu wzniesienia. I to wcale nie jest takie, jak myśleliśmy. Więc to jest czas, aby się zrelaksować, cieszyć się, otrzymywać obfitość i przyjąć nasze miejsce w kosmosie jako obywatele galaktyki i być życzliwymi do siebie, gdy przechodzisz przez proces poznawania tego, kim jesteś. I teraz jeszcze drugi taki odcinek krótki do przeczytania mam właśnie też od Honejce Golden. Jak przewidywania ulegają zniekształceniu z powodu splątania kwantowego. I to, co jeszcze, przepraszam, że wracam do pierwszej części, że powiedziała, że gwiazdy są istotami i znowu miałam potwierdzenie. O tu oglądał mąż tam bajkę, ale to była bajka z postaciami ludzkimi. I nie dał się od niej cofnąć. Ja mówię, ej, wyłącz to, już zjemy. A on mówi, nie, czekaj, ja do końca chcę to dokończyć. Ja mówię, dziwne, tak się wie. I na końcu mówi mi tak, a jednak gwiazdy są istotami. Ja mówię, coś ty teraz powiedział? On mówi, no jednak gwiazdy są istotami. Ja mówię, ja to sunę. Ja mówię, to jest potwierdzenie tego, co ja tu czytałam od Honejce Golden właśnie, co to powiedziałam. To jest niemożliwe. I tak właśnie, tak jak tym pierwszym raz, co miałam sen o olbrzymie, to 2 razy na tą samą bajkę natrafiłam, co on oglądał o olbrzymach. No a później mnie już przekierowało na program o olbrzymach, normalnie o człowieku, który to widział, wszystko co spisałam, co tam mówiłam. To jest niemożliwe, ale zawsze mam potwierdzenie. O tych olbrzymach miałem już od małego pory, czy na przykład czy coś, to zawsze jak leżałem w tym łóżku, to mi się wydawało po prostu na takie uczucie, że jestem ogromnym olbrzymem. I że każdy ruch ręką, co bym zrobił, to nie wiem, mógł rozwalić pół ściany czy czegoś, zawsze uważał, jakbym leżał, tylko tak delikatnie, żeby coś nie rozwalić. I za każdym razem to samo. To już jak byłem mały miałem,
I później nawet tutaj, jak też mieszkaliśmy, też mnie raz takie zapalenie zatok rozłożyło, to tam wola do tyłu było. I to samo, też gorączka była i też tak mi się wydawało, takim wielkim olbrzymem. To ja mam takie coś, jak już się mocno zdenerwuję, jak ktoś tam miał przeboje w szkole, bo ci tam przebili tą głowę, nie? Jak poszłam do szkoły, to ja dostawałam takie coś, ja się czułam jak ten zielony ludzik, co urósł, że mogą skały przenosić i wtedy nie wiem, jakby się film ugrywał czy coś, nie wiem co to jest, ale po prostu się czułam tak jak jak ten zielony nazywał się? Hulk. 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 Nie, ale wiem, że był taki zielony, on rósł. I ja mam to samo, jak ja się wkurzę, to takie coś. Wspaniała czwórka, nie no. Hulk i ten, kurde. Nie, to był taki zielony. No wiem, ale no, w tej grupie był, no. No nie wiem, czy był w grupie, czy osobno. Luferengo. Kiedyś na początku było po prostu same, nie? Że był ten film z nim, ale później no już zrobili, że to właśnie w tej grupie był. No i wtedy nie ma rzeczy niemożliwych, także ja dostaję takiego powera od środka, nie wiem jak to nazwać, ale takie coś mam. A nawiązując do tego, co mama mówiła, że oto bajkę oglądał, nie? To tak było, że niby gwiazda spadła na ziemię, nie? Z tej gwiazdy się zrobiła kobieta. A to wiem, który, ja to też kiedyś oglądałem. No i później ona była już, później wyszła za tego króla, nie? No i tam żyli. No i wrócili z powrotem na niebo obydwa. Pamiętam to. Jak przewidywania ulegają zniekształceniu z powodu splątania kwantowego? Kiedy formujemy przewidywanie i ogłaszamy je światu, zazwyczaj oznacza to, że się nie spełni. Więc autorka wyjaśni nam, dlaczego tak się dzieje. Wszechświat składa się ze światła i dźwięku. Tak wszystko działa. Tak zbudowany jest Matrix. Tak zbudowany jest każdy Matrix. I to jest uniwersalna magia. Wszystko ma częstotliwość, a kiedy przywiązać pomysł do czegoś, więc wierzymy, że w tym dniu wydarzy się coś, czego się trzymamy. I trzymamy się tego, ponieważ nie ufamy, że wszechświat to zrobi. Więc wiele osób się tego trzyma i mając własne pomysły na to, jak chcą to kontrolować, jak chcą, żeby się to wydarzyło. I to zasadniczo powstrzymuje to. Więc manifestacji ogólnie rzecz biorąc, kiedy się powstrzymujesz, tak, to przed zaistnieniem, ponieważ nie przekazujesz tego wszechświatowi, jedności z Bogiem, aby pozwolić mu się zamanifestować, ponieważ ten brak zaufania utrzymuje się i zasadniczo sprawia, że coś się nie dzieje. Więc jeśli chcesz, żeby coś się wydarzyło, ignorujesz daty i mówisz, że niezależnie od tego, jak będzie najlepiej, wypuszczam to we wszechświat, żeby to się wydarzyło. Myśli tworzą światło i dźwięki, które są częstotliwościami wszechświata i w ten sposób rzeczy się materializują, ponieważ wszechświat jest tak wielką świadomością i istnieje kalejdoskop kreacji, który zachodzi w obrębie wszechświata, więc możesz mieć wszystkich swoich przewodników, wszystkich swoich aniołów pracujących nad czymś, a kolektyw ma tak wiele istot pracujących nad rzeczami, aby je dla nas stworzyć. Ale kiedy każdy ma inny pomysł na to, jak to się stanie, to się to nie zmaterializuje. Więc chcesz pozwolić wszechświatowi wykonać swoją pracę i zaufać wszechświatowi, ponieważ jesteś jego częścią. Wszechświat ufa, że stworzy i przyniesie piękno, które chcesz, aby się wydarzyło w najlepszy możliwy sposób. Odpuść sobie, jak to się wydarzy i po prostu wiedz, że tak się stanie. Pomyśl o tym i poczuj to w swoim ciele. Mówisz, że to nowy dom. Mówisz, że
Podoba mi się ten pomysł. Czuję się w nim i uwalniasz to wszystko piękno do wszechświata, aby wszechświat mógł je ci zwrócić, ponieważ wszechświat jest twoją częścią, a on jest częścią ciebie. Więc wszechświat cię wspiera, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Jesteśmy jedną istotą, która ma zupełnie inne doświadczenia. A jeśli każdy ma nadzieję i trzyma się innej idei tego, jak coś będzie wyglądać lub jak się wydarzy, to w zasadzie powstrzymujemy to przed wydarzeniem się. Ponieważ tego nie wydaliśmy, wciąż się tego trzymamy. To tak jakby wiadomość w butelce. Musisz wrzucić ją do oceanu, aby ktokolwiek mógł ją otrzymać. A dopóki jej nie wrzucisz i nie puścisz, nie uwierzysz, że coś z niej wyniknie. To nic z niej nie wyniknie. Więc bardzo ważne jest, abyśmy się nauczyli, jak uwolnić się i puścić daty, ponieważ czas nie jest prawdziwy, a wszechświat nie uznaje czasu. Więc bądź w nurcie ze wszechświatem. Wiedz, że wszechświat cię kocha i że jesteś kochany i że piękno, o które prosisz, jest, czekając na ciebie, a ty po prostu chcesz pracować nad swoimi wibracjami i pozwolić rzeczom się wydarzyć, ponieważ wszechświat przyniesie je prosto do ciebie. A to jest manifestacja i my to robimy na masową skalę, więc chcesz to zrobić ze swoim życiem i musimy to zrobić jako zbiorowość. No. Też tak cię przytula, jak oni się przytulają, wiesz? I teraz to nie są porady medyczne, jak ktoś jest chory, to wie, gdzie się musi udać, to tylko są takie, to czyta Smerweczka z krainy Smerfów. To są takie wodoleje, no. Dobra, ja spadam na drugą stronę. My wieczoru reszta. To już jej czas, ona już idzie do legacji. Pa. Bo ona rano zawsze wstaje, to jest ranny ptaszek. Ale teraz jest mróz, to może dłużej pospać. To nie ma szans, ona już 3:00 w nocy już na nogach. Ostatnio dużo dzielę się czarnym bzem z wieloma osobami. Zyskuje coraz większą popularność. Staje się ulubionym ziołem wzmacniającym odporność. Pomaga wielu osobom z ostatnią falą kataru i toksyn w powietrzu. Powinien znaleźć się w rotacji suplementów każdego. Czarny bez to kolejny boski dar od Matki Ziemi. Czarny bez pochodzi z drzewa Sambucus, rośliny kwitnącej należącej do rodziny Adoxaceae. Najbardziej powszechnym rodzajem jest czarny bez europejski, drzewo pochodzące z Europy, ale uprawia się go również w innych częściach świata. Jest to jedna z najpopularniejszych roślin na świecie, stosowanych w celach leczniczych. Pomaga łagodzić objawy przeziębienia i grypy, łagodzi objawy choroby, a także wspomaga ogólną odporność organizmu. Zalety czarnego bzu. Wzmacnia układ odpornościowy. Istnieją dowody wskazujące na to, że czarny bez jest naturalną opcją leczenia celebrytki. Zmniejsza stany zapalne organizmu, alergie i astmę. Wspomaga trawienie, łagodzi zaparcia i zespół jelita drażliwego. Poprawia zdrowie serca i ciśnienia krwi. Zwalcza choroby przewlekłe. Poprawia zdrowie skóry. Syrop z bzu. Uważamy to za nasz magiczny eliksir. Jeśli masz dość ciągłego chorowania dzieci, to jest to pozycja obowiązkowa. Składniki: 4 szklanki wody, 1 szklanka suszonych owoców bzu czarnego, 1 cytryna pokrojona w plasterki,
1 cal imbiru obranego, 1 łyżeczka kurkumy w proszku, 3 laski cynamonu, tylko cynamonu cejlońskiego, nie tego drugiego, bo sobie zaszkodzicie, bo tam drugi jest chiński. 3/4 szklanki miodu. Połącz wodę, owoce bzu czarnego, cytrynę, imbir, kurkumę i laski cynamonu w garnku i doprowadź do wrzenia. Zredukuj do wrzenia na 45 minut lub do momentu, aż mieszanka zredukuje się o połowę. Przecedź mieszankę przez drobne sito. Odstaw do ostygnięcia na około 30 minut, a następnie dodaj miód. Oczywiście nie do gorącego. Dawkowanie. Dorośli 1 łyżka stołowa 2-3 razy dziennie. Dzieci powyżej 2 lat 1 łyżeczka 1 do 2 razy dziennie. Od Ameryka Polska News. Jeśli wątroba jest przeciążona, osłabienie, brak energii, zawroty głowy, nudności, ból w prawym podżebrzu, problemy trawienne i wysypki skórne, to wszystko oznaki, że coś jest nie tak z wątrobą. I wtedy brać garść świeżych liści mięty, sok z 1 cytryny, sok z 1 pomarańczy, 1 litr wody, 3 łyżki miodu. Przygotowanie. Wlej wodę do głębokiej metalowej miski i podgrzej na kuchence. Dodaj umyte liście mięty do wody i gotuj na małym ogniu przez 5 minut. No to równie w garnku, bo tu nie wiem czemu miski piszę. Zdejmij wodę z ognia i pozostaw do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Dodaj do wody sok z 1 cytryny, sok z 1 pomarańczy i miód i dobrze wymieszaj. Przecedź napój przez sitko. Środek leczniczy jest gotowy do użycia. Ten pyszny napój pomaga przy każdym zatruciu i ma dobry wpływ na przewód pokarmowy. Doskonale gasi pragnienie w upale. Wystarczy wypić 1 szklankę napoju miętowego dziennie, aby rozpocząć procesy oczyszczające w wątrobie. Jak pomóc swojej wątrobie? Twoja brama do odkrycia tajemnic holistycznego i dobrego samopoczucia. I to było z telegramu z Heat First. Teraz mamy taką ciekawostkę. To jest 432 Hz. Oryginalne dzwonki Jingle Bells, technologia uzdrawiania dźwiękiem. Starożytni uzdrowiciele byli głęboko zestrojeni z mocą częstotliwości wibracyjnych. Rozumieli, że wszystko, co istnieje, wibruje na swojej własnej, unikalnej częstotliwości i że te wibracje, gdy są wykorzystywane, mogą promować uzdrawianie zarówno umysłu, jak i ciała. Jednak dopiero w ciągu ostatniego stulecia współczesna nauka zaczęła nadrabiać zaległości, potwierdzając to, co ci starożytni strażnicy mądrości wiedzieli od dawna. Dzięki postępowi technologicznemu rozumiemy teraz, że określenie częstotliwości mogą wywołać głębokie reakcje uzdrawiające w naszej fizjologii, aktywując naszą naturalną zdolność do uzdrawiania i równoważenia siebie. Wśród tych potężnych częstotliwości dzwony zawsze zajmowały święte miejsce. Emanowały one określoną energią, częstotliwością, wibracją, która była używana do rozprzestrzeniania i nadawania eterycznej energii uzdrawiającej ze świątyń, katedr i świętych przestrzeni. Dzwony te nie były tylko dekoracyjne lub funkcjonalne, były potężnymi narzędziami energetycznej transmisji łączącymi sferę ziemską z boską. Dzwonienie dzwonu mogło oczyścić przestrzenie, podnieść zbiorową świadomość, a nawet otworzyć portale uzdrawiania dla potrzebujących. Niestety znaczna część tej starożytnej wiedzy i narzędzi, które ją ucieleśniały,
zostały systematycznie zniszczone. Wiele dzwonów Starego Świata zostało przetopionych, zakopanych lub zastąpionych, aby ukryć prawdziwe znaczenie rezonansu akustycznego. Mówi się, że dzwony te zostały zniszczone, aby stworzyć amunicję podczas wymyślonych ale prawdziwy cel był o wiele głębszy. Wymazując te instrumenty świętego dźwięku, wymazywali dostęp do jednej z najpotężniejszych naturalnych technologii uzdrawiania. Prawda jest ukryta na widoku. W filmie Maruela Venom słabością Venoma jest dźwięk o wysokiej częstotliwości. Jest to odzwierciedlenie rzeczywistej mocy, częstotliwości i wrodzonej podatności tych, którzy sprzeciwiają się przepływowi naturalnej energii. Podobnie zniszczenie dzwonów podczas II wojny światowej i zmiana standardu muzycznej wysokości dźwięku z 432 Hz na 440 Hz była częścią większego planu odłączenia ludzkości od jej naturalnego rezonansu harmonicznego. Częstotliwość 432 Hz jest zgodna z naturalną częstotliwością Ziemi, znaną jako rezonans Schumana, podczas gdy częstotliwość 440 Hz została wprowadzona jako standard, który zakłóca naturalny potencjał leczniczy dźwięku. Ta zmiana nie była tylko techniczną korektą. Była to celowa zmiana mająca na celu obniżenie ludzkiej świadomości i stłumienie uzdrawiającej mocy tkwiącej w dźwięku. Kompleks medyczno-przemysłowy napędzany motywami zysku nigdy nie pozwoliłby, aby takie dary akustycznego uzdrawiania i darmowej energii dotarły do mas. Tak długo jak kontrolerzy będą dążyć do czerpania zysków z naszej choroby i uzależnienia, będą nadal tłumić tę wiedzę. Korzystają z systemu, który utrzymuje ludzi odłączonych od ich prawdziwego potencjału, polegając na drogich kach i terapiach, które nie zajmują się pierwotną przyczyną choroby. W przeciwieństwie do tego naturalne uzdrawianie dźwiękiem z jego częstotliwościami i wibracjami oferuje ścieżkę do samouzdrawiania, duchowego przebudzenia i holistycznego dobrego samopoczucia. Ale dobrą wiadomością jest to, że ludzie się budzą, gdy zaczynamy na nowo łączyć się ze starożytną mądrością i odkrywać na nowo uzdrawiającą moc dźwięku. Możemy odzyskać swoją moc i przejąć kontrolę nad naszym zdrowiem i samopoczuciem. Kody światła fioletowego 432 Hz. Alchemia DNA, kąpiel dźwiękowa promienia fioletowego, spokojny sen leczniczy fioletowego płomienia. Każdy organ, tkanka i komórka w ciele jest energią wibracyjną. Częstotliwość 528. I tu teraz jak zawsze oczywiście pokazuje mi się ten piękny ptak. Powiem. To Feniks. Nie wierzę w to, że on nic nie znaczy. No. Bo dzięki naszym odkryciom, że jesteśmy wielcy, myślę, że powstaniemy i jestem tego pewna, jak Feniks z popiołów. Dom kart musi całkowicie spłonąć, aby Feniks powstał z popiołów. Od Rio 86, no właśnie. No właśnie. Słońce w zgodzie z galaktycznym centrum uważa się, że centrum naszej drogi mlecznej znajduje się około 27 stopni Strzelca, a od 18 do 20 grudnia Słońce będzie tańczyć wzdłuż tego super naładowanego miejsca w kosmosie. W astrologii Słońce reprezentuje rdzeń tego, kim jesteśmy.
Reprezentuje to, co sprawia, że czujemy się żywi i co sprawia, że czujemy się najbardziej sobą. Reprezentuje esencję naszej duszy i dary, które przyszliśmy zabłysnąć na świecie. W tym czasie, kiedy Słońce jest aktywowane przez energię galaktycznego centrum, będziemy wezwani do dostosowania się do prawdy o tym, kim jesteśmy. Będziemy wezwani do dostrojenia się do naszej prawdziwej esencji i naszego prawdziwego powołania i do zastanowienia się nad sposobami, w jakie możemy to przynieść światu. Dla nas wszystkich naszym ostatecznym celem w tym życiu jest wzniesienie naszej wyjątkowej muzyki, naszej wyjątkowej piosenki, naszego wyjątkowego wyrazu do tego świata. Dla nas wszystkich naszym celem jest po prostu bycie sobą i praca nad dzieleniem się tym sobą i ze światem. Wszyscy jesteśmy świadomością wyrażającą siebie jako ludzi, a wszyscy my jako małe kulki świadomości, którymi jesteśmy potrzebni na tym świecie. Wszyscy pełnimy rolę i spełniamy cel, nawet jeśli nie jest dla nas jasne, jaki to może być. Każdy z nas jest nicią w gobelinie i każdy z nas pomaga stworzyć większy obraz. Wszyscy pomagamy tworzyć rzeczywistość, której doświadczamy na tej ziemi. I wszyscy jesteśmy tak samo ważni i tak samo wyjątkowi. Gobelin po prostu nie byłby już taki sam bez ciebie. Życie po prostu nie byłoby takie samo bez ciebie. Myślisz, że jesteś tylko jedną osobą, ale twoja energia jest jak utwór muzyczny, który płynie w harmonii ze wszystkimi innymi, a bez ciebie piosenka po prostu nie byłaby taka sama. Kiedy Słońce tańczy z centrum galaktycznym, a galaktyczne fale spływają na Ziemię, to idealny czas, aby wkroczyć w swoją moc, aby wiedzieć, że jesteś silniejszy niż jakiekolwiek obawy, które możesz mieć i aby pamiętać, jak wartościowy i wyjątkowy jesteś. Twoim powołaniem w tym życiu jest rozświetlanie świata swoim światłem w sposób, który rezonuje z tobą w tym konkretnym momencie twojego życia. Nie ma złych sposobów na rozświetlanie, ponieważ nawet jeśli nie czujesz się teraz szczególnie promiennie, nadal promieniejesz. Wiedz, że nawet jeśli się boisz, nawet jeśli możesz nie czuć się na siłach, twoje światło nadal świeci. Żaden strach, żaden żal, żaden ból, żadna ilość traumy nie przyćmi twojego światła. Nie zmuszaj się, ani nie wywieraj na siebie presji, aby być kimś innym, niż dokładnie tym, kim jesteś i co czujesz w tej chwili. Ponieważ kiedy obejmujesz i akceptujesz moment, w którym jesteś, twoje światło świeci. Twój rytm gra w dokładnej harmonii, w której powinien. Kiedy Słońce przekracza centrum galaktyczne, pomaga aktywować naszą duszę, budzi nas głębiej i przypomina nam, że w tym życiu jest o wiele więcej, co możemy zobaczyć, a nawet naprawdę pojąć. Strzelec jest znakiem poszukiwacza przygód i wędrowca. I chociaż mamy fizyczne życia do prowadzenia na ziemi, kto może powiedzieć, co robi nasza dusza, gdy śnimy? Kto może powiedzieć, dokąd idzie nasza dusza lub jakie przygody przeżywa? Jesteś o wiele potężniejszy, niż ci się wydaje. A gdy Słońce łączy się z energiami galaktycznymi, mam nadzieję, że jesteś w stanie dostroić się do tego, jak wyjątkowy jesteś, jak bardzo jesteś potrzebny i jak piękna jest twoja muzyka, która sprawia, że świat staje się piękniejszy. Dziękuję, że jesteś sobą. Dziękuję, że świecisz swoim światłem w sposób, w jaki to robisz, niezależnie od tego, w jaki sposób się pojawiasz. Wystarczy.
Strach nie może cię zatrzymać, ponieważ jesteś potężniejszy od niego. Musisz tylko zdać sobie sprawę. Pod energiami galaktycznego Słońca stań wysoko i dumnie powtarzaj sobie: mogę zrobić wszystko. Tak. Bardzo ładnie. To by było tyle. No, ładnie, ładnie. Super. No do tego czarnego bzu, co mówiłaś, no to też nie chciałem ci tam przeszkadzać, no to jest rzeczywiście bardzo, bardzo cenne zioło, no, które już też wiele razy mi pomogło na różne rzeczy. No, czarny bez to zawsze, dlatego też miałem filmy o nim, zawsze go polecałem, żeby się zrywać, bo naprawdę to i kwiat, czy owoc, niezastąpione zioło. Bardzo dobre. No, w tych ciekawych czasach trzymajmy się razem i tak jak mówię zawsze, pomagajmy sobie wzajemnie. Dokładnie. Bo to nas łączy. Jesteśmy jednością. Tak, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dobrze. Mamy To was wszystkich. To dziękuję wam za poświęcony czas. Również jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy się podzielić wiadomościami z wami wszystkimi. Tak, dzięki wszystkim widzom za obejrzenie. Zostawcie palca do góry czy na dół, komentarz po sobie, będzie nam miło. Cała przyjemność po naszej stronie, że możemy ciebie widzieć przez ekran chociaż. Dobrze, no to trzymajcie się. Hej. Hej, Pa, pa. pa.